Kosmos. Niezliczona ilość galaktyk, a wśród nich jedna. Droga Mleczna. Wśród prawie 400 miliardów gwiazd rozłożonych na dysku o średnicy 100 000 lat świetlnych trwa walka Terrańskiej Konfederacji z Imperium Kilrathi. A wśród tego konfliktu my. Znaczy się Luke Skywalker, Mark Hamill, Christopher Blair, grany w tej części przez Marka. W tym odcinku zajmę się trzecią odsłoną serii gier Wing Commander, której autorem jest Chris Roberts. Możecie znać tego pana, jeżeli śledzicie poczynania produkcji gry Star Citizen, gdyż jest on założycielem Cloud Imperium Games, które tworzy tę grę od 2012 roku. Poza grami był również producentem kilku filmów, m.in. Wing Commander z 1999 roku czy Outlander z 2008. Seria Wing Commander miała swój początek w 1990 roku, w której to poznajemy główną postać serii, Christophera Mavericka Blaira, młodego pilota kosmicznego. W części drugiej z podtytułem Vengeance of the Kilrathi wcielamy się w postać, którą wszyscy nazywają Blue Hair, żeby w trzeciej odsłonie znowu nadać jej imię Christophera Blaira. Cała seria będzie się jeszcze ciągnąć do piątej odsłony wraz z różnymi dodatkami i spin-offami. Seria gier stała się tak rozpoznawalna, że doczekała się również animowanego serialu telewizyjnego pod nazwą Wing Commander Academy, filmu z serii noweli dotyczących wydarzeń z trzeciej i czwartej odsłony gry, jak i dalszych przygód oraz oczywiście gry karcianej. Grę trzeba podzielić na dwa segmenty: hollywoodzkie wstawki filmowe wraz z dialogami oraz potyczki kosmiczne. Najpierw zajmijmy się filmami. May they rest in peace. Peace. Have we ever known anything like that, Paladin? Not for a long time, laddie. Gra rozpoczyna się wręcz hollywoodzkim wstępem do historii, gdzie statek Federacji zostaje zestrzelony przez rasę Kilrathi, a załogę statku porwano. Z uwagi, że nasz bohater ma doświadczenie w boju, zostaje wysłany do walki, jednocześnie dołączając do załogi statku Victoria. Pomimo jego zasług nie jest on mile widziany i większość załogi traktuje go jak rywala wielkiej korporacji. Od gracza, czyli nas, będzie zależeć, czy poprawimy jego stosunki, czy raczej jeszcze bardziej go odgrodzimy od załogi. Do filmów zaangażowano dużo znanych twarzy z Hollywood. W obsadzie najbardziej rozpoznawalni są Mark Hamill, Admit, I wasn't looking forward to the assignment, but now that I see you have a pilot as fine as Ralganar Hollis on your crew. Malcolm McDowell, No, sir. It's just that The TCS Victory is a fine carrier with a long history of service to the Confederation. John Rhys Davies, None. Is that the official line? Thomas F. Wilson To do? Okay, so I pulled into a tight loop, locked onto that cat's tail, fired off a heat seeker, boom! Turned him into kitty litter. i Tim Curry. Still defiant. Cannot terror. Filmy są wykonane na bardzo wysokim poziomie, jak na tamte lata. Gra aktorska w ogóle nie irytuje, jak w podobnych produkcjach tego typu. Dodatkowo w trakcie większości rozmów możemy podjąć jedną z dwóch decyzji, które poprowadzą dalej konwersację, jak i wpłyną na dalszą rozgrywkę i fabułę. Surprisingly brief. What's with the big gaps in your bio? Can I help it if Confed decides to blank my data? He's got a point. What's he hiding? They must have had their reasons. They don't seem interested in sharing them, do they? Rozmowy są prowadzone naprawdę ciekawie i idzie się wczuć w rolę. Poznając w ten sposób załogę, mamy swoich ulubieńców, jak i tych antypatycznych, których daleko do polubienia. Poruszając się po statku możemy zwiedzić aż 3 jego pokłady. Na pierwszym mamy centrum misji, gdzie możemy przeprowadzić lot testowy na symulatorze, wybrać i przygotować statek do misji oraz dowiedzieć się, jaka następna misja na nas czeka wraz z doborem skrzydłowego.
Na wyższym pokładzie mamy kwatery załogi, gdzie możemy spotkać pozostałych załogantów i pilotów, sprawdzić wynik ustrzelanych wrogich jednostek oraz odwiedzić szatnię. Na najwyższym pokładzie mamy mostek i centrum zbrojeniowe całej stacji. Wspomniałem wcześniej o doborze skrzydłowego. Dokonujemy tego po odprawie. Wybór jest w 100% zależny od nas. Możemy dobrać go po sympatii lub strategii. Rozmowy z załogą, jak ich dobór do misji wpływa na ich stosunek do nas. Ignorowanie załogi lub niewydawanie im rozkazów podczas misji zostanie nam wypomniane i może doprowadzić do buntu załogi przeciw nam. Musicie jeszcze pamiętać, że jeżeli stracimy jakiegoś pilota, to tracimy go na zawsze. Co do rozgrywki, czyli walk w kosmosie, sama gra ogłasza siebie jako symulator kosmiczny i jak na PlayStation 1 to można się z tym zgodzić. Pierwsze na co natkniemy to trochę toporne i skomplikowane sterowanie. Nie wiem jak mają się inne porty, ale na PS1 sterowanie krzyżakiem jest mało precyzyjne. Statek z niechęcią reaguje na nasze wciskane kierunki, co przy strzelaniu bardzo utrudnia trafianie kogokolwiek. Samo poruszanie się statkiem na pierwszy rzut oka nie jest skomplikowane. Trójkątem przyspieszamy, X-em zwalniamy, aktualny stan, jak i limit prędkości widzimy na górze ekranu, strzelamy kółkiem, a kwadratem używamy pocisków specjalnych. Wszystko na razie wydaje się proste, ale dajcie mi chwilę. Radar na ekranie bardzo wyraźnie przedstawia, gdzie aktualnie znajduje się cel, skrzydłowy, jak i wrogowie. Z uwagi, że chcemy lecieć do celu, to kierujemy statek w jego kierunku i cała naprzód. A że jesteśmy w kosmosie, to odległości są tutaj ogromne i trochę lot trwa. I tak sobie lecimy. 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 Dystans w jednostkach odległości przedstawiany jest w rogu ekranu i jak widzicie trochę wolno to leci. Gdy wciśniemy L2 plus R2, nasz pojazd zacznie przyspieszać i odległość skraca się szybciej. No to lecimy. 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 Paliwo takiego przyspieszania jest ograniczone i dość szybko się kończy, a stan tego paliwa widzimy tutaj. Tak więc lecimy. Tak swoją drogą polecam, wręcz ostrzegam przy zakupie tej świetnej gry, żebyście upewnili się, że jest do niej dołączona instrukcja. Z niej dowiadujemy się, że jak wciśniemy, uwaga, L1, L2, R1 i R2, to gra uruchamia autopilota i dolatujemy do celu w kilka sekund. Szkoda, że dzisiejsze gry oduczyły nas czytania instrukcji. Bynajmniej nawet ich nie dają. Trochę kuleje celowanie w tej grze, bo trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w kosmosie. Poruszamy się z jakąś prędkością i jest minimalna ilość punktów odniesienia. Oczywiście mamy jeszcze pociski specjalne, które praktycznie po naprowadzeniu zabijają jednym uderzeniem. Ale mamy ich bardzo ograniczoną ilość. Ciekawie przedstawia się też powrót z zakończonej misji. Żeby wylądować, trzeba poprosić o pozwolenie na lądowanie. Co wykonujemy, uwaga, wciskając i trzymając Select, krzyżykiem z menu wyboru wybrać nazwę statku i poprosić o lądowanie, zatwierdzając L1. Jak widzicie, można sobie trochę połamać palce przy tym procederze. Need clearance, TCS Victory. Excellent work, Colonel. I can see now your reputation is well. Cleared for landing, Colonel. Tutaj jeszcze możemy na spokojnie tego dokonać. Schody pojawiają się przy wydawaniu poleceń w trakcie walki, gdzie musimy unikać ataków wrogich jednostek. Poza rozkazami możemy też zwrócić się do załóg sprzymierzonych o info o stanie ich pojazdów, ale też wyzwać przeciwników. W trakcie gry przyjdzie nam wykonywać misje, gdzie na przykład będziemy musieli zrobić rekonesans okolicy, eskortować konwój przez wrogi klaster, przeprowadzić ofensywę na wrogie bazy lub stanąć w obronie naszej.
Są też zdarzenia losowe, o których nie będę wam mówił, bo nie chcę spoilować, ale są one osobiste i dotyczą naszej załogi. Co ciekawe, gra posiada 2 zakończenia, a które się nam pojawi, to już zależne jest od ilości ukończonych sukcesem misji. O naszych poczynaniach możemy dowiedzieć się z wiadomości w specjalnym terminalu, które w końcu nie są stronnicze i nie kłamią. Jedyne co mnie uderza w tej grze to ogromne spadki klatek w trakcie walk kosmicznych. Chciałbym zaznaczyć, że w trakcie walk nie ma nic na ekranie poza bardzo prosto wymodelowanymi kilkoma statkami i jednym stałym tłem kosmosu, które jest bardzo piękne i pokazujące spadające gwiazdy, które swoją drogą tak nie wyglądają w próżni, ponieważ nie ma tutaj atmosfery i nic ich nie rozgrzewa. Mamy jeszcze mgławice, czasami pojawiają się sąsiednie galaktyki, planety i inne ciekawe zjawiska, za co mają twórcy ocenę 4+. Do tej produkcji przyczepić się mogę za spadające klatki w trakcie akcji, toporne i z początku bardzo skomplikowane sterowanie. Pochwalić ją mogę za filmy na bardzo wysokim poziomie, które dają wczuć się w klimat kosmicznych wojen, wręcz gwiezdnych wojen. Przywiązujemy się do bohaterów i wkręcamy w historię. Grę oceniam dobrze, a dla ludzi, którzy uwielbiają kosmiczne shootery, to ten tytuł jest zdecydowanie dla was. Ja na przykład wielkim miłośnikiem nie jestem, ale też bawiłem się dobrze i łykałem kolejne płyty tak długo, aż przestały działać. Z mojej strony to już wszystko i dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! I have failed my race.